Cześć, z tej strony Maniek44 i dzisiaj zapraszam Was na recenzję nowej snajperki od Specna Arms, czyli SAS-03. Zapraszam. SAS-03 to najnowszy dodatek do rosnącej rodziny replik marki Specna Arms. Replika wzorowana jest na karabinie M40A5. Łoże wykonane jest ze wzmocnionego tworzywa, które Specna nazywa Encore. Lufa zewnętrzna oraz komora zamkowa wykonana jest z metalu, pokryta jest matowym lakierem, który według producenta ma być bardziej odporny na zarysowania. Całość waży nieco ponad 3 kg i mierzy ponad 119 cm. Sprawia to, że gdy bierzemy replikę do ręki, to nie mamy wrażenia, jakbyśmy trzymali w ręku zabawkę z odpustu. Replika standardowo przychodzi do nas w pudełku składającego się ze styropianowej wytłoczki oraz kartonowej pokrywy. W środku znajdziemy replikę rozłożoną na dwa elementy. Prócz niej otrzymujemy również naklejki, certyfikat kontroli jakości, instrukcje, ulotkę z innymi replikami Specny, 3 dedykowane magazynki, polimerową szynę RIS na front łoża oraz śrubki montażowe do tej szyny, niezbędne śrubki oraz klucze imbusowe do podskładania repliki oraz smycz. Zespołem lufy oraz komory zamkowej przyjrzymy się za chwilę. Pierw rzućmy okiem na łoże. Mój egzemplarz posiada łoże pokryte kamuflażem Multicam. Samo tworzywo, z którego wykonane jest łoże, sprawia dobre wrażenie. Składają się na to grube ścianki oraz niezła waga. Puste przestrzenie można byłoby czymś wypełnić dla dodatkowego wyciszenia repliki. Magazynek, który od razu rzuca się w oczy, jest tylko atrapą, ale co ciekawe możemy go wypiąć, a w środku znajdziemy dwie przegródki, dzięki czemu staje się małym schowkiem do przenoszenia np. kluczy imbusowych do rozkładania repliki. Magazynek ma lekki luz w przedniej części, ale nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu i na pewno sam nie wypadnie. Bakę policzkową możemy łatwo wyregulować nie tylko na wysokość, ale i na nachylenie w obie strony. Wystarczy poluzować 4 śruby, a po wyregulowaniu dobrze je dokręcić. Wyregulować możemy również długość kolby. Aby to zrobić, potrzebujemy 3 mm klucza imbusowego. Wystarczy poluzować 2 śruby i już możemy wysunąć jedną z podkładek. Niestety śruby użyte do mocowania stopki kolby mają gwint tylko na samym początku, przez co jeśli wyciągniemy grubszą podkładkę, to nie uda nam się ich dokręcić i będzie wyraźny luz. Aby temu zapobiec, należy zaopatrzyć się w śruby posiadające gwint na całej ich długości. Szczerze powiedziawszy, to nie rozumiem, jak ktoś mógł na to nie wpaść. Jak wspominałem wcześniej, w zestawie otrzymujemy szynę RIS, którą możemy zamontować na froncie łoża. Przygotowane mamy tam 6 otworów montażowych, pozostaje nam tylko wkręcić śrubki z kompletu. Poskładanie repliki jest bardzo proste, potrzebujemy jedynie 3 śrubek i 2 kluczy, które otrzymujemy w zestawie. Zespół lufy i zamka wkładamy od góry do łoża, po czym pozostaje nam je skręcić razem. Największa śruba idzie za kapłonkiem spustu. Krótszą wkręcamy tuż przed miejscem na atrapę magazynka, a najmniejszą na samym froncie łoża, tuż za krótką szyną RIS, o której zapomniałem wcześniej powiedzieć, więc robię to teraz. Magazynki, które otrzymujemy w zestawie, wykonane są z plastiku i mieszczą według producenta 20 kulek, ale o tym za chwilę. Replika nie posiada standardowego zwalniacza magazynka, zamiast tego każdy mag ma swój zaczep, po którego zwolnieniu magazynek sam nam wyskakuje z komory, dzięki czemu łatwiej jest go wyciągnąć. Samo ładowanie magazynków jest nieco problematyczne, bo przy użyciu szybkoładowarki kulki lubią nam uciekać na obie strony. Aby temu zapobiec, wystarczy przytrzymać szczęki magazynka palcami i nakierować kulki do wewnątrz. Naładowany do pełna mag mieści w sobie aż 30 kulek, nie zalecam jednak ładowania ich do pełna, ponieważ nie da się wtedy włożyć magazynka do repliki. Proponowałbym trzymać się zalecanych 20 kulek. Hop-up reguluje się widocznym suwakiem, niestety brak jest jakichkolwiek oznaczeń stopnia docisku. Sam suwak chodził dość płynnie i trzymał ustawienie, ale po kilku regulacjach coś mu się stało i chodzi teraz strasznie ciężko. Koniec lufy zewnętrznej zakończony jest 14 mm lewoskrętnym gwintem, dzięki czemu nie ma problemu z montażem innych tłumików ognia lub dźwięku. Dodatkowo posiada gumowy o-ring, który zapobiega samoczynnemu odkręcaniu się urządzeń wylotowych. Sama lufa zewnętrzna nie blokuje również lufy wewnętrznej, dzięki czemu nie ma problemu, aby zamontować np. dłuższą lufę i schować ją w tłumiku. Zespół lufy i komory zamkowej jest wykonany z metalu. Łączenie między nimi jest inne niż w VSR i posiada lekki luz, który znika, gdy zespół połączony jest z kolbą, ale i tak pasowałoby to jakoś usztywnić. Stalowe mamy tylko śrubki, dźwignię regulacji Hu oraz cylinder, ale o nim nieco później. Zanim zajrzymy do środka, zobaczmy ile FPS wyciąga replika oraz trochę z niej postrzelajmy. Replikę chronuje na kulkach 0,20 g marki Specna Arms.
Odrzucam najniższy i najwyższy pomiar i wyniki są następujące. Średnia prędkość strzału wynosi około 410 fps, czyli około 10 fps mniej niż deklaruje producent, a rozrzut wynosi około 6 fps. Ok, no to zaczniemy strzelać. Pierwsza oczywiście zaczynam od 30 metrów, później będę zwiększał tą odległość. Tak po 10 metrów, tak jak standardowo. No to zaczynajmy. Używam kulek 0,28 g Specna Arms, bo niestety Hopa ma problem, żeby uciągnąć ciężkie kulki. Max udało mi się ustawić Hopa na 0,30 g, ale była minimalna poprawa w celności. końcu. Lewo. No, tak jak mówiłem, no na 60 metrach no już rewelacji niestety nie ma. Potrzebny będzie na pewno tuning, żeby coś z tego wyciągnąć. Na 50 metrów jest jeszcze całkiem nieźle. Ok, ale to zobaczmy, co siedzi w replice w takim razie. Rozebranie repliki nie jest trudne, ja zacznę od odkręcenia magwella oraz suwaka hop-upu. Aby oddzielić lufę zewnętrzną od komory zamkowej, należy odkręcić dwie śruby trzymające blokadę lufy oraz poluzować górną śrubę imbusową. Po tym lufa powinna bez problemu wyjść. Teraz pozostało wypchnąć komorę hop-up z lufy zewnętrznej. Siedzi dość pasownie, więc warto pomóc sobie śrubokrętem. Sama komora jest niestandardowa i póki co nie ma dostępnych żadnych zamienników.
Aby dostać się do środka, musimy najpierw zdemontować regulację hop-up, która trzyma się na 3 śrubkach, po czym możemy rozkręcić już samą komorę, która trzyma się na kolejnych 3. Tak jak mówi producent, w środku znajdziemy standardową dla systemu VSR lufę oraz gumkę hop-up, na której już widać zużycie w górnej części, ale do tego wrócę później. Lufa ma 480 mm długości, niestety nie mam jak wiarygodnie zmierzyć jej średnicy. Ok, pora na komorę zamkową. Jak widać, cylinder ma dość duży luz, przez co przy przeładowaniu spychany jest do góry przez magazynek i ściera kołnierz gumki, tak jak pokazałem wam wcześniej. Winowajcą jest ten pierścień, który powinien go stabilizować, a który ma dość duży luz i moim zdaniem nadaje się do wymiany. Praktycznie od tego momentu replika rozkłada się jak każda inna VSR-ka. Wystarczy wybić stoper prowadnicy i odkręcić 2 śruby i zespół spustowy mamy zdemontowany. Aby rozebrać sam zespół spustowy, wystarczy odkręcić blokadę spustu i 4 śruby szkieletu. W środku znajdziemy części w standardzie VSR. Miałem cichą nadzieję, że tak jak cylinder będą stalowe, ale niestety są ze znalu. Szkoda również, że nie ma regulacji długości pracy spustu jak na przykład w bar 10, bo fabrycznie jest bardzo długa i dość gąbkowata. Jeszcze dla porównania stokowy zaczep spustowy z bar 10, ten bez zaczepu tłoka oraz kompletny ze specny. Pora na zespół cylindra. Po odkręceniu głowicy zadziwiła mnie potworna ilość smaru, którą zostały wypaprane wszystkie elementy w środku. Po wyczyszczeniu wszystkiego mogłem się dopiero zabrać za ich oględziny. Głowica cylindra jest metalowa, nie ma przewężenia oraz posiada płaskie czoło, a do tego dość głęboko wkręca się w sam cylinder. Doszczelniona jest za to grubym o-ringiem i w tym miejscu trzyma szczelność. Plastikowy tłok jest lekki oraz ma przyklejony dość gruby zderzak z otworami, które tylko udają wentylowanie. Posiada jeden o-ring i niestety nie trzyma szczelności, co zaprezentuję za chwilę. Prowadnica sprężyny jest cała plastikowa, a sama sprężyna ma tą samą długość co stokowa w bar 10. Cylinder, tak jak wspominałem wcześniej, jest stalowy, nie wiem czy jest taki sam jak w barze, na pewno ma inną rączkę przeładowania. Z racji, że mam stokowe części od bar 10, który jak wiemy jest w pełni kompatybilny z częściami od VSR, to postanowiłem je zamontować w specnie i zobaczyć czy będą działać oraz jakie FPS osiągniemy na stokowej sprężynie ze specny. Na częściach od bara układ nie ma żadnego problemu z przejściem testu strzykawki. Na stokowej sprężynie od specny otrzymałem wynik o prawie 30 fps lepszy niż na stokowych częściach. Obstawiam, że stało się to głównie za sprawą samej głowicy cylindra, która znacznie lepiej doszczelnia układ niż stokowa. Wzrósł niestety również rozrzut, który teraz wynosi ponad 15 fps, co sugeruje inne nieszczelności. Po zamontowaniu stokowych części układ nie przechodzi niestety testu strzykawki, tłok ma nieszczelności i powietrze nam ucieka. SAS-03 to ciekawa propozycja dla osób, którym podoba się stylistyka wzorowana na M40A5 i którym nie będzie przeszkadzała niestandardowa komora hop-up. Na plusy na pewno można zaliczyć łoże z grubego tworzywa, które sprawia wrażenie solidnego, możliwość regulacji wysokości baki oraz długości kolby, szynerii z podłożem oraz dodatkową górną w komplecie, standardowy 14 mm lewoskrętny gwint na końcu lufy, matowe wykończenie elementów metalowych, miejsce na mocowanie pasa nośnego oraz oczywiście kompatybilność z częściami tuningowymi od popularnej platformy VSR. Replika ma również minusy, a do nich przede wszystkim zaliczyłbym niestandardową komorę hop-up, głowicę cylindra z płaskim czołem, brak szczelności na tłoku, prowadnice cylindra, które posiadają duży luz i przyczyniają się do szybszego zużycia gumki hop-up, znalowe elementy spustu oraz brak regulacji długości pracy spustu. Do drobniejszych mankamentów na pewno można zaliczyć te krótkie śruby od stopki kolby oraz luz na połączeniu lufy zewnętrznej z komorą zamkową. Od siebie dodam, że miło byłoby dostać w zestawie wycior. Moim zdaniem replika jest naprawdę ciekawa i ma spory potencjał. Wiadomo, że trzeba będzie włożyć w nią trochę czasu i pieniędzy, żeby doprowadzić ją do prawdziwie snajperskiego stanu, ale sądzę, że jest to do zrobienia. Na pewno trzeba będzie trochę pokombinować tutaj z tą komorą, coś tam podoszczelniać, kilka elementów wymienić, zwłaszcza te, które pokazałem w filmie i powinno być ok. No, mnie się podoba bardzo ta snajperka. Na pewno ją będę tuningował, zresztą mam taki plan, żeby pierwszą ją wziąć na strzelankę w takiej formie jak jest teraz, żeby Wam pokazać po prostu jak wygląda strzelanka z taką stokową snajperką, bo bardzo często się pytacie, czy się opłaca taką jakąś tanią snajperkę kupić, jak to strzela i tak dalej. Nie wiem, niektórzy mają może jakieś inne dziwne wyobrażenie o tych replikach, a rzeczywistość niestety jest inna. To Wam postaram się pokazać. Później będę tuningował, nie wiem jeszcze jakie części wykorzystam, czy będę się pchał w jakieś markowe części, czy może znowu pójdę w chińszczyznę. Tego jeszcze nie zdecydowałem, to zobaczymy. Ale ostatecznie chciałbym, żeby ta replika
zastąpiła mi Bara 10, bo znacznie bardziej mi się podoba, po prostu wyglądowo, fajnie się ją trzyma w ręku. To jest taka moja osobista opinia. Własną sobie na pewno możecie wyrobić po tym, co Wam dzisiaj pokazałem. Mam nadzieję, że pokazałem Wam wszystko, co chcieliście. Jeśli czegoś Wam nie pokazałem, jeszcze jakieś informacje byście chcieli, no to piszcie w komentarzach. Postaram się te informacje uzupełnić. Napiszcie też w komentarzu, czy Wam się podoba ta replika, co o niej ogólnie sądzicie. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.